Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zajmę się trzecim światem stopu. Chcę zrobić ze światła świecącego tak światło, które będzie świeciło w ten sposób. Ale żeby za to się w ogóle zabrać, będę musiał zdemontować tylną kanapę, ponieważ tak jak widzicie, trzecie światło stopu znajduje się za szybą. Tak więc osoby, które chcą wymienić u siebie głośniki, bądź też dobrać się do filtra paliwa, który znajduje się w pompie paliwa, która jest pod siedzeniem z kolei, też znajdę na pewno kilka istotnych wskazówek. Tak więc zapraszam do oglądania, a ja przechodzę w tym momencie do rzeczy. Na początek, żeby w ogóle rozebrać fotele, muszę wyjąć fotelik, ponieważ ze mną jeździ na co dzień nieletni pasażer. Tak więc biorę się najpierw za wymontowanie fotelika, a później dopiero zajmę się kanapą. Dobra, tak więc przede wszystkim, żeby tą kanapę wymontować, są tutaj z przodu dwa takie zaczepy, w które kanapa wchodzi. Wystarczy je pociągnąć mocno. Z tej strony mi już wyszedł, natomiast z tej siedzi mocniej. Udało się wyszarpnąć, nie wyrwać. Całe szczęście. W tym momencie dolna część kanapy już schodzi. Nie wiem tylko, czy ona tu miała jakieś śrubki. U mnie tych śrubek w każdym razie nie było. Tak więc dolną część kanapy można po prostu wyciągnąć. Dobra, jak dolną część kanapy mam wyjętą, trzeba się dobrać w tym momencie do górnej. A żeby to zrobić, są tutaj śrubki w tym momencie, które trzeba odkręcić. Z tego co widzę, są to 4 śrubki na klucz 10. Tu jest jedna, tu jest druga i analogicznie tu jest trzecia i tam zaraz przy słupku jest czwarta. Tak więc muszę to odkręcić i wtedy ta kanapa tutaj u góry też wisi na zaczepach. Zagłówki oczywiście trzeba pościągać, tak więc ja je po prostu zdemontuję. Swoją drogą, pod kanapą było takie znalezisko. Nie wiem jak wam, ale jak dla mnie to wygląda jak mały Adolf. Już mój maluch zrobi z nim porządek. Dobra, śrubki odkręcone, tak więc pora teraz zająć się tylną kanapą. Co prawda wyciągałem tą kanapę już w moim poprzednim Lexusie, natomiast było to dawno temu i teraz już nie pamiętam jak to szło. I teraz tak, z tego co tutaj wnioskuję, tu z tej strony udało mi się już to odczepić. Jest ona gdzieś zawieszona po prostu, tak więc trzeba to do góry podjąć z wieszaków i wtedy powinna ona odejść. Dobra, udało się, zeszła. Tak jak widzicie, jest ona zawieszona na 3 hakach, tak więc trzeba z tych haków po prostu ją zdemontować. I tak w ogóle, żeby całkowicie wyjąć z auta tą kanapę, trzeba odkręcić tutaj te dwie śrubki trzymające uchwyt od pasów. I gdy odkręcimy je z tej strony i oczywiście z tamtej też, wtedy dopiero możemy całkowicie tą kanapę z auta wyciągnąć. I tak w tym momencie jakby ktoś się w ogóle zastanawiał, po co ja w ogóle rozbieram tylną kanapę. A robię to dlatego, ponieważ chcę dostać się do wiązki, która idzie do trzeciego stopa znajdującego się w kabinie. Ponieważ łatwiej jest mi znaleźć tutaj te kable i tą wiązkę, niż szukać tych kabli od strony bagażnika i próbować po kolei każdego kabla, który jest od stopu. Tak więc tutaj, jeśli uda mi się wyciągnąć tą wiązkę całkowicie, takie moje małe ciche marzenie, że być może ta wiązka starczy do bagażnika i będę mógł po prostu tam podpiąć te kable i pociągnąć je dalej do klapy, do spoilera. Nie wiem, czy mi się to uda, tak więc muszę przede wszystkim zobaczyć, gdzie ta wiązka idzie. A z racji tego, że tak czy tak muszę tą kostkę odpiąć, tak więc i tak musiałbym się tutaj dobrać, a przez to, że tutaj jest dość ciasno, no to łatwiej jest to zrobić wyciągając kanapę. Tak więc ja się biorę w tym momencie za szukanie tej wiązki, która się zgrzałem przy demontażu tych foteli. Uwierzcie, wbrew pozorom nie jest to aż takie łatwe. Tak więc teraz przyszła pora na robotę kabelkową. Ok, może mi się uda wykorzystać tą kanapę jako odparcie pod nogi. I teraz tak, tu mamy to wszystko zasunięte. Do tego stopa, żeby się dobrać, nie trzeba co prawda się dostawać od dołu. Natomiast tu idzie ta cała wiązka.
Jednak doszedłem do wniosku, że 4 śrubki nie są warte mojego zachodu, tak więc odkręciłem te śrubki. A przy okazji, jeśli kogoś by interesowało, jak wyglądają w ogóle zaczepy tej kanapy tylnej, jak to wygląda całkowicie od tyłu, może sobie zrobić zdjęcie, albo po prostu w razie czego włączyć ten film i sobie odtworzyć. Tak więc tak wygląda górna część kanapy od tyłu. Te 3 zaczepy są dość upierdliwe, ponieważ chodzą one od góry, tak więc kanapę trzeba dość mocno podnieść i to w 3 miejscach naraz. Co może wydawać się proste, jednak z racji tego, że w środku miejsca nie ma za wiele, jest trochę upierdliwe. Tu od spodu są 4 zaczepy, na które jest kanapa przykręcana. Tak więc dobra, to tyle jeśli chodzi o kanapę. Teraz biorę się z powrotem za szukanie wiązki. Dostanie się tutaj do tego też jest nieco upierdliwe. Tak więc musiałem sobie skombinować śrubokręt. Niestety nie mam płaskiego, dlatego musiałem gwiazdkowy wziąć. Ok, w tym momencie mamy to wyjęte. Tak więc na upartego, tak jak widzicie, nie jest potrzebne demontowanie kanapy, żeby wymienić tutaj żarówkę. Jednak znacznie to ułatwi życie. Nie wiem, co mi to w tym momencie dało, ponieważ tutaj ta półka tylna w tym momencie ogranicza mi dostęp, a półki znowu bym nie chciał ściągać, bo ściągnąć półkę to znaczy ściągnąć te słupki z boku. Aż tak głęboko w robotę nie chcę się wbijać. Kiedyś to jakoś sprytnie demontowałem, tylko nie pamiętam, jak to było. Aha, okej. Dobra, czyli w tym momencie problem wyjaśniony. Tak jak się tu przyjrzycie, po odczepieniu tego plastiku tutaj się pojawiają takie aluminiowe uszy, na których trzyma się cały ten stop trzeci. Tak więc wystarczy ten plastik odczepić i później te uszy wyciągnąć do góry i wtedy wychodzi cały trzeci stop. I wtedy mamy tutaj kostkę na wierzchu. Możemy ją odpiąć, a w razie czego, jeśli się żarówka spaliła, no to wymienić żarówkę. Trzeba tylko pamiętać, że w przypadku, jeśli odepniemy tą kostkę, nie chcielibyśmy z tego korzystać, no to może nam wywalić błąd na desce rozdzielczej przepalonej żarówki i to będzie właśnie wtedy przyczyna tego. Ja tak czy tak muszę tą kostkę wypiąć. Jest to bardzo malutka kostka. Jak już doszłem do tego miejsca, jeśli chcielibyśmy żarówkę wmontować, jest to banalnie proste. Tą oprawkę po prostu wystarczy przekręcić i żarówkę wyciągnąć. Żarówka, która się tu znajduje, wygląda w ten sposób. No na chwilę obecną to ja widzę, że ta żarówka za chwilę by mi się i tak spaliła i tak bym musiał to robić. Jest szkiełko bardzo przydymione. Nie wiem, jakie ma znaczenie ta żarówka, natomiast wygląda ona w ten sposób. Jest to tak jakby mniejsza wersja tych żarówek, które są do światła stopu, bądź też do kierunkowskazów w lampach tylnych. Jest wszystko tak dobrze zakamuflowane, żeby musiał zdjąć tak naprawdę tą całą gumę, żeby się w ogóle dostać do tego. Tak jak sądziłem, sprawa nie będzie prosta, ponieważ wychodzi na to, że ta wiązka jest połączona tutaj z innymi kablami. Tak więc to wszystko musi dokładnie w tym miejscu leżeć i bym musiał to naprawdę grubo pociąć, żeby to zdemontować, co mi się w ogóle nie opłaca. Ciągnąć kabla od światła stopu, od lampy nie chce mi się, ponieważ nie wiem, jakby to wyglądało później z obciążeniem, czy żarówki by nie siadały przez to. Najlepiej by było wykorzystać tutaj tą kostkę, tyle że wtedy to by znaczyło, że muszę ciągnąć kabel dokładnie od tego miejsca, od szyby, aż do bagażnika. Nie wiem, co tu wymyślić, muszę się zastanowić, jak to rozwiązać. Nie byłoby to wcale głupie, jeśli bym połączył to tutaj, ponieważ nie ingerowałbym wtedy aż tak mocno w wiązkę, która idzie tutaj w samochodzie. No i można powiedzieć, że byłoby to jeszcze odwracalne. Tak więc muszę się zastanowić. Jak uda mi się znaleźć rozwiązanie, to na pewno się z Wami tym podzielę. Ok, tak więc można powiedzieć, pierwsza część roboty wykonana. Udało mi się znaleźć przejście do bagażnika. Nie wiem tylko, czy uda mi się to pokazać tutaj na kamerze, bo to jest bardzo mało miejsca. Udało mi się tutaj znaleźć dziurkę, która idzie od bagażnika. Nawet nie widzę teraz, w którym miejscu ta dziurka jest. I tutaj przeciągam właśnie ten kabelek, tą kostkę. Sądzę, że na tyle powinno mi tego kabla starczyć i mimo, że obetnę tą kostkę,
Później będę mógł ją przywrócić do stanu takiego, jak był kiedyś, w razie jakby mi się coś odwidziało. I będę mógł ten kabel przyciągnąć z powrotem tutaj do środka. Tak więc w tym momencie mogę powiedzieć, że dalszą część mogę kontynuować z bagażnika, a teraz mogę już złożyć z powrotem kanapę, ponieważ nie będzie mi tutaj potrzebny już większy dostęp od środka. Tak więc biorę się za składanie tego wszystkiego, później przechodzę do łączenia kabli już w bagażniku. Dobra, czyli pierwsza rzecz to jest oczywiście złożenie z powrotem tego trzeciego stopa. Tu warto zwrócić uwagę na to, że są tutaj takie haczyki, które trzeba podłożyć po prostu pod spód. Tak samo jak i tutaj ta część. Wiem, że kiedyś jak zakładałem to w tamtym Lexusie się namęczyłem, bo nie znałem odpowiedniej kolejności. Tu w tym momencie kołek mi nie chce skoczyć do końca. Tutaj światło stopu siedzi. Nie wiem, o co tu chodzi, nie chciało to przedtem wyjść. W tym momencie nie chcę znowu wejść. Nie mam siły ani ochoty już się z tym bawić. Montuję kanapę. Teraz będzie znowu sztuka trafić tutaj te 3 naczepy z pasami, które jeszcze się blokują. Ok, wygląda na to, że się udało w końcu po krótkiej bitwie. Oczywiście najpierw muszę przykręcić te zaczepy do pasów, bo później jak założę kanapę już nie będzie jak się do tego dostać. Tak więc biorę się w tym momencie za moją stronę. Dobra. Nazwijmy to tak profesjonalnie, stabilizatory pasów są już zamontowane. Tak więc pora teraz przykręcić tylną kanapę na śruby. Z racji tego, że moja kamera poszła lulu, muszę podokręcać te śruby i założyć kanapę, nagrywając to wszystko z telefonu. Teraz tak, te haki idą tutaj pod spód. Trzeba pamiętać oczywiście najpierw o pasach, żeby szły tu gdzie należy. Mam tu na myśli te sprzączki do spinania. Pod spód. Teraz trzeba zapiąć to. Jeden zapięty. Dobra, też weszło jak należy już. I tu zapięte. Dobra, w tym momencie kanapa złożona. Dobra, tak więc teraz pora zakończyć to, co zacząłem. Z racji tego, że wszystkie moje sprzęty potrzebowały prądu, musiałem je podadować. Przy okazji byłem w stanie znaleźć kabel, który będzie mi potrzebny do przeprowadzenia od kostki idącej od środka, od światła stopu, aż do tylnej klapy, tak więc zdążyłem go sobie nieco przygotować. Mam tutaj też jeszcze taką małą nadzieję, że kostka, która idzie do trzeciego stopu wewnątrz auta, będzie pasować też do trzeciego stopu, który znajduje się w spoilerze. Żeby tego się w ogóle w tym momencie dowiedzieć, muszę oczywiście zdemontować tapicerkę z klapy bagażnika i później będę miał wszystko na wierzchu i będę mógł wtedy dopiero dojść do tych kabli. Tak więc teraz biorę się za ściąganie spinek od tapicerki, a następnie będę ciągnął kabel. Przy okazji mogę się pozbyć w końcu tego przeklętego kabla od kamery, którego mi końcówka została jeszcze. Dobra, tak więc tu idzie reszta kabla od kamery. Tak więc muszę go po prostu wypróć do końca.
I teraz pozostaje kwestia tej kostki od lotki. Wygląda na to, że niestety jest to zupełnie coś innego. Ta kostka jest taka malutka. Natomiast jeśli chodzi o kostkę idącą ze stopa, to wygląda ona w ten sposób. Czy to jest totalnie coś innego. Tak więc niestety myślałem, że uda mi się chociaż tak zrobić taki myk, że tą kostkę da mi się spasować z tą. Jednak okazuje się, że tak dobrze nie ma. Będę musiał te kable po prostu wyciąć tutaj i wyciąć tutaj i dorobić cały kawałek idący tu. Mam już kabel, który będę montował. Jest oczywiście dłuższy niż potrzebuję, tak więc po prostu sobie go skrócę. Z racji tego, że nie mam tu prądu, będę montował to na takie kostki. Sądzę, że też to powinno trzymać, nie powinno być jakiegoś problemu. Tak więc zostaje mi tylko ten kabel rozmieścić i przede wszystkim dopasować długość. I teraz tu od spodu są też takie otwory, które będę mógł wykorzystać, żeby przyciągnąć ten kabel, żeby był trochę schowany, żeby nie odstawał. Później wyjdę tylko po prostu tutaj do tego miejsca, do środka, tu gdzie jest ta kostka i będę mógł po prostu go ładnie umocować. Przykleję to później oczywiście na taśmę dwustronną, żeby to jakoś nie odstawało i powinno to jakoś w miarę sensownie tutaj się wpasować. Dobra, tu jest ten kabel, tu są te otwory. Są one dość spore, tak więc nie powinno to przysporzyć mega problemu, żeby to przeciągnąć. Mógłbym to oczywiście obciąć już tutaj, ale tą kostkę jeszcze mogę do czegoś wykorzystać. Tak więc specjalnie wyciągam tego kabla więcej. Obetnę to kawałek dalej. Raz, że ten kabel nie będzie tak wisiał, a dwa, że tą kostkę później będę mógł z powrotem połączyć i będzie to tak jak fabrycznie. No z wyjątkiem tego, że będzie to już cięte. W tym momencie jestem pewien, że kabel nie będzie się przemieszczał i jednocześnie nie będzie się przecierał, tak więc powinno to być wszystko ok. Tutaj w tym momencie już mam to gotowe i teraz muszę przejść do kabla do klapy. Ok, jak będzie taki kawałek odstawał, nie powinno się tu z nim nic dziać. Podczas zamykania klapy kabel się nie przesuwa, nie przemieszcza. Jest stabilnie, więc jest ok. Ok, tak więc kable mamy połączone. Teraz pora sprawdzić w ogóle działanie. Ok, tak więc chyba wychodzi na to, że pierwsza próba okazała się niewypałem. Tak więc spróbuję zamienić kable i zobaczymy, czy będzie to świecić. Czy też być może ten stop jest uszkodzony, a cała moja robota jest na darmo. Zanim to zrobię, muszę zrobić mały teścik, czy w ogóle dochodzi tutaj napięcie. Tak więc mam mały pomysł. Zblokuję pedał hamulca rurką, żeby świecił cały czas i wtedy będę mógł sprawdzić napięcie, czy dochodzi, czy nie dochodzi. I przede wszystkim przekonać się, w którym miejscu to napięcie ginie. Z racji tego, że jestem sam, muszę sobie jakoś radzić patentem, dlatego stwierdziłem, że rurka powinna mi w tym pomóc. Spodziewałem się tego, dlatego wziąłem ze sobą miernik. On pozwoli mi sprawdzić, w którym miejscu napięcie jest, a w którym ginie. Ok, tu napięcie jest 11,83 V, tak jak widać.
Tak więc pora sprawdzić, w którym miejscu ginie to napięcie. Tak więc teraz przykładam do tej kostki tu u góry. I tu się okazuje, że też jest napięcie. Więc po prostu zamienię to. Jeśli nie będzie to działać, no to niestety się okaże, że trzeci stop nie działa. A cała moja robota była daremna. Teraz znowu sprawdzę na mierniku, czy jest napięcie. Jak widać, napięcie dochodzi. O, świeci. Już się bałem, że dzisiaj dzień będzie stracony. Na szczęście się udało. Wystarczyło zamienić kable i faktycznie to świeci. Nawet nie widziałem tego, że świeci, jak miałem klapę podniesioną, ponieważ od dołu jest przyciemniona ta lampa, a diody świecą tylko na wprost, tak więc od spodu nie było tego widać w ogóle. Przez to się przestraszyłem, że jednak to światło nie działa i straciłem tylko czas. Na szczęście udało się, tak więc misja wykonana. Jeśli kogoś by interesowało, w jaki sposób zablokowałem rurką pedał hamulca, dla niektórych może oczywiste, niektórzy może by na to nie wpadli. Po prostu podłożyłem rurkę pomiędzy fotel a pedał, dosunąłem fotel do przodu. Z racji tego, że fotel jest elektryczny, to mogę go ustawić co do milimetra, jak tylko chcę. No i jak widać, działa. Tak więc teraz mi zostało tylko złożyć tapicerkę w bagażniku i dzień będzie można uznać za zaliczony. Niestety tu na to będę musiał skombinować jakąś spinkę, ponieważ ktoś tu bardzo nie dba o to auto i tak samo jak i tu nie ma spinki, tak samo z tej strony nie ma spinki i to sobie tak swobodnie lata, co mi się oczywiście nie podoba. Muszę tu trochę odwalić taki numer, muszę niebieską taśmą to okleić, co będzie bardzo widoczne, niestety. Ale wolę, żeby to było widoczne, jeśli się ułamało podczas otwierania klapy. Ok, tak jak widać, stop świeci, ale została jeszcze jedna ważna kwestia do sprawdzenia, która jest dość istotną też kwestią, ponieważ może denerwować podczas jazdy. Tak jak wspominałem o tym wcześniej, Lexusy mają światło stopu połączone z czujnikiem, który pokazuje na desce rozdzielczej, czy żarówka jest przepalona, czy nie. Tak więc w tym momencie interesuje mnie dość istotna kwestia, czy po odpaleniu auta i po wciśnięciu stopu będzie świeciła kontrolka przepalonej żarówki. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że układ jest na tyle wyważony, że będzie wszystko tak jak należy. Natomiast stop jest na żarówkach LEDowych, a trzeci stop, który był oryginalnie, był on na żarówce zwykłej. Tak więc pora teraz odpalić auto i przekonać się, czy wyskoczy błąd. Teraz oczywiście błędu nie ma, ponieważ jeszcze nie wcisnę pedału stop. I niestety, tak jak myślałem, żarówki LEDowe będą wywalać błąd. Muszę znaleźć na to jakieś obejście, muszę zastosować jakiś rezystor, który ten błąd pozwoli mi usunąć. Tak więc jak widzicie, niesie to ze sobą pewne niedogodności. Teoretycznie mógłbym połączyć to z powrotem wraz ze stopem idącym tutaj do góry, natomiast po to robiłem, żeby nie mieć tego stopu w szybie i wolę w tym momencie coś wymyślić, żeby obejść ten system jakoś, żeby nie wywalało tego błędu. Spodziewałem się, że może takie coś wystąpić, jednak myślałem, że te układy, które są zastosowane w tych stopach trzecich w lotkach, mają jakiś rezystor już dołączony, który pozwala ten błąd ominąć. Tak więc temat nie jest na chwilę obecną w 100% skończony, ponieważ muszę ten błąd usunąć, nie może to świecić cały czas. Dzień kolejny, głowiłem i chyba wygłowiłem. Jest w sumie 5 opcji rozwiązania tego problemu, żeby nie świeciła ta kontrolka na desce rozdzielczej. Natomiast ja wybrałem chyba najprostszy. Zobaczę, czy on się w ogóle sprawdzi. No jeśli się sprawdzi, no to uznam wtedy to za rozwiązane. Wymyśliłem sobie, że okleję po prostu tą żarówkę, która była standardowo w trzecim świetle stopu tutaj w środku, żeby nie było jej widać, że świeci. I podłączę ją normalnie z powrotem do tej kostki, do której podłączyłem to światło stopu ze spoilera.
Mam nadzieję, że rozwiąże to problem i że nie będzie żadnego błędu tutaj na desce. Chyba nie będzie to aż zbyt mocne obciążenie. Powinno to zdać egzamin. Jeśli nie, no to będę musiał kombinować jeszcze coś innego z ominięciem tego tak zwanego CAN-busa, który wywala ten błąd. Mam na to jeszcze kilka pomysłów. Miejmy nadzieję, że się obejdzie. Normalnie jest tak, że wstawienie takiej żarówki powinno załatwić problem, tak więc jeśli nie będzie to miało żadnego wpływu na świecenie światła stopu na spoilerze, no to tak to zostanie. A w sumie z racji tego, że wczoraj ta osłona już mi nie chciała do końca wejść tak jak powinna, to dzisiaj nie jest to problemem, żeby to zdemontować. Ja już tutaj wyciągam ten środek, ponieważ potrzebowałem tą oprawkę i tą żarówkę. Tak więc teraz muszę po palcu wyczuć po prostu, gdzie tu jest otwór, żeby go przełożyć. Powinno to być o tyle łatwiejsze, że tutaj przechodził ten kabel, który idzie fabrycznie. Tak więc powinienem go dojrzeć tutaj, albo wyczuć palcem po prostu. Wygląda na to, że chyba się udało. Tak więc teraz ląduję do bagażnika i spróbuję to podpiąć. Ok, w tym momencie wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy kabel, który pociągnąłem z powrotem do bagażnika od tej kostki oryginalnej. Tak więc teraz w tym momencie te dwa kabelki muszę połączyć z tą kostką. Więc mogę połączyć to albo z tej strony, albo z tej. Logiczne, że będzie lepiej z tej strony, ponieważ będzie to trochę bardziej schowane. Dobrze by to też było ten kabel trochę skrócić, natomiast ja go mogę po prostu wsunąć do środka i go nie będzie widać, a będzie mi go łatwiej połączyć, jak on będzie ciut dłuższy. Więc teraz odkręcam tutaj z tej strony te dwa kabelki. Więc teraz muszę po prostu skręcić te dwa razem z tymi. Wydaje mi się, że tutaj ten czarny to będzie minus, natomiast zielony będzie plus. Tak by to logicznie wyglądało. Więc spróbuję to połączyć w ten sposób. Ta żarówka raczej nie powinna mieć żadnego wpływu. Ona powinna dać samo obciążenie tylko, a żarówka nie ma biegunów, więc powinna świecić niezależnie, czy podłączymy ją właściwie, czy niewłaściwie. Dobra, tak więc kostka połączona. Pora sprawdzić, czy to ma jakiś sens, czy to działa. Dobra, o ile sam pomysł, żeby wymyślić takie coś, nie był zły, to oklejanie żarówki folią jednak nie okazało się zbyt dobrym pomysłem, ponieważ na momencie cała ta folia się upaliła, zaczęła się kopić, myślałem, że gdzieś tu jest zwarcie i gdzieś się coś pali. Tak więc trochę się przestraszyłem. Wychodzi na to, że najprawdopodobniej najlepszym wyjściem będzie okleić po prostu ten odblask na stopie i wtedy nie będzie ryzyka, że ta żarówka będzie powodowała jakieś kopcenie, że się będzie palić i inne takie cuda. Odłączyłem to na chwilę, bo myślałem, że jest jakieś zwarcie, przez to bałem się, że coś spalę. Teraz muszę z powrotem wsadzić ten kabelek na miejsce i zobaczymy, czy teraz, jeśli zrobię tak bez żadnego oklejania tej żarówki, czy będzie to działało tak jak chcę, czy gdzieś tutaj jest jakieś zwarcie, przeciążenie i przez to tak się dzieje. Dobra, tak więc tutaj w tym momencie jest kostka podłączona tak jak należy. Mam tylko wyjętą żarówkę, dlatego w tym momencie nic to nie da, że podłączyłem w ogóle tu cokolwiek. Zobaczę przede wszystkim, czy świeci teraz ten trzeci stop, czy się nic nie zjerało. Jeśli świeci, to wsadzę żarówkę i zobaczę wtedy, jaka będzie reakcja na to. Tak więc znowu rurka, fotel i zobaczymy. Ok, jesteśmy w punkcie wyjścia. Pora wsadzić teraz żarówkę i zobaczyć, czy coś da. Nie sugerujcie się teraz, że ta żarówka tak wygląda. Ona była trochę okopcona wcześniej, natomiast teraz po tej folii, którą nakleiłem, okopciła się jeszcze bardziej. Tak więc zobaczymy, jak to w ogóle teraz działa. Jak widać, stop świeci, żarówka się świeci. Zobaczymy, jak w tym momencie z tyłu to wygląda. Stop na klapie też świeci. Teraz jest ostre słońce, tak więc nie wiem, jak to będzie widać w kamerze. Nie widzę, żeby tu była taka zmiana, tak więc wychodzi na to, że jest wszystko ok. W tym momencie została jedna istotna kwestia, dla której to wszystko teraz robiłem. Pora sprawdzić, czy nie wywala błędu w samochodzie, że żarówka jest przepalona. Tak więc muszę odpalić teraz auto, wcisnąć pedał hamulca i zobaczymy, czy faktycznie to pomogło. Więc odpalam auto i sprawdzam, czy teraz się to wszystko udało. W tym momencie nie wywaliło błędu. Zostawcie suba na dodanie otuchy, ja wciskam pedał hamulca. Jest ok, wcisnę pedał hamulca, nic się nie zapaliło, tak więc robota w 100% udana. W końcu się udało. Żaden błąd na desce w tym momencie się nie wywala, jest dokładnie tak jak chciałem.
Tak więc nie zatrzymuję Was, bo wiem, że film wyszedł trochę przydługi. Mimo wszystko mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.